I od razu następny temat wykorzystujemy, skoro jest Robina i tak nie ma dużo czasu. Jak wiecie, może ja tak, bo tak nie chcę być nieuprzejmy i stać do niego dupą, no ale wtedy tak tutaj tak z boku tylko dogrywam, także Robin, wybacz. Jak wiecie, wielu trenerów i do sportowców nie można mieć tutaj o to pretensji, no bo to przecież nie jest to, co się zajmują, oni też w zaufaniu powtarzają to, co mówią eksperci. No ale właśnie wielu trenerów, jaka jest najlepsza obrona przed nożem? Ucieczka. No, wydawałoby się, że jest to bardzo dobra rada, logiczna i sensowna, natomiast no niestety nie jest. W większości wypadków jest to bardzo nieodpowiednia rada, tak? A jeśli coś jest nieodpowiednie, no to jest zwyczajnie głupie. I o ile właśnie, tak jak powiedziałem, jeśli do osób, które się tym nie zajmują, to mówią, no to no siłą rzeczy nie można mieć pretensji, tak? Natomiast jeśli to mówią instruktorzy samoobrony, zwłaszcza ci, którzy się chwalą, że są nie wiadomo kim i biorą, jak słyszałem, podobno 500 zł za konsultację telefoniczną, żeby usłyszeć, że obrona przed nożem. Tutaj sprawa jest prosta. No to jest nieporozumienie. Teraz dlaczego tak mówię? No co, to mamy walczyć, tak? Ktoś ma nóż, ma taką przewagę i my mamy walczyć. Nie mówię, że mamy, natomiast przykładanie jednego rozwiązania do całości problemu, zwłaszcza prostego rozwiązania do złożonego problemu, no to jest w tym przypadku obrony przed atakiem nożem, no jest to prosty przepis na katastrofę. Wiecie, jak wyglądają realia, tak? Po poprzednim nagraniu, jak wyglądają realia ataku nożem, napaści w zasadzie, więc już to nam mówi, że ucieczka jest trudna, tak? Nie będziemy tam wszystkiego omawiać, więc jak chcecie co i dlaczego, to tam do tamtego nagrania odsyłam. Natomiast Bartek ma nóż i teraz ja widzę, że on ma nóż, tak? Załóżmy, że to, co pokazują eksperci samoobrony, że on mi tu grozi teraz, tak? Ja jestem do niego, grozi mi. Więc nawet nie chce mnie zadźgać, tak jak zaglądamy do realiów, tak? Nie chce mieć grozi mi. I teraz najlepszą obroną jest ucieczka, tak? O! No właśnie. Dlatego ofiary napaści nożem mają dużo cięć, oprócz ran fatalnych, śmiertelnych, mają dużo cięć na rękach od tego, że się próbują schwycić i się bronią, i na plecach, tak? Także dlaczego? Bo się odwracają, bo próbują uciec. Dobrze, że się próbuje uciec z takiej sytuacji, tak? Natomiast muszą być spełnione pewne warunki, tak? Jakie to temat na inne nagranie, w zasadzie na szkolenia. Gdzieś tam o tym wspomnimy. Natomiast co jeszcze utrudnia ucieczkę? Większość naszego otoczenia to są albo zamknięte przestrzenie, tak? Windy, pokoje, sklep, albo przestrzenie, gdzie jest dużo przeszkód, tak? No przecież mamy ulice, mamy kosze, śmietniki, jakieś krzaki rosną, są inni ludzie, są ławki, to jest parking, gdzie są samochody, tak? Więc nasze otoczenie teraz niestety to są albo zamknięte pomieszczenia, albo dużo przeszkód, albo i jedno i drugie. Więc wyobraźcie sobie ucieczkę z tego miejsca, tak? Więc raz, przed ucieczką, on ma przewagę, bo on zaczyna ruch. Akcja jest zawsze szybsza od reakcji. Ja muszę po pierwsze zareagować na jego ruch, a tym gorzej, jeśli będzie on wykonany z zaskoczenia, więc nawet nie wiem, że potrzebuję wykonać jakiś ruch, tutaj wiem. Więc jeśli tu mnie zaatakuje, to moja reakcja będzie ciutkę szybsza. Więc to jest jedna rzecz. Więc ten czas reakcji. Kolejna rzecz. Ja jestem pierwszy. Jak ktoś idzie pierwszy, prowadzi grupę, no to on jest po to, żeby o niego się rozbijały wszystkie przeszkody. Dlatego w kluczach ptaków
z przodu lecą te najsilniejsze, tak? Bo one zbierają wszystkie przeszkody na siebie po to, żeby tym słabszym było łatwiej, tak? Więc jeśli ja będę uciekał, to wszystkie przeszkody jakie będą, to ja muszę na nie zareagować i ja muszę sobie je odsunąć z drogi, żeby uciec, tak? Muszę je w jakiś sposób pokonać. Ten, co goni. Otóż to, więc po pierwsze, te przeszkody, które będą musiały być usunięte, żebym ja uciekł, po pierwsze zajmuje mi to czas, po drugie usuwa przeszkody dla niego i jemu ułatwia jeszcze zadanie, tak? Kolejna rzecz jest taka, że nawet jeśli ja przeszkody nie mogę usunąć, wystarczy, że ją pokonam, to mnie ona spotyka jak? Nagle, niespodziewanie, mnie ona spotyka niespodziewanie, natomiast on już jest uprzedzony, widzi, aha, gość nad czymś przeskakuje, tak? Więc ze wszech miar jego zadanie podczas gonienia mnie jest znacznie łatwiejsze niż moje podczas ucieczki, tak? W zasadzie tu można by się jeszcze rozwijać, natomiast to by było już dzielenie włosa na czworo, a dzielenie włosa na czworo to jest temat szkoleń, ale to daje pojęcie o tym, czy faktycznie ucieczka jako najlepsza obrona przed nożem jest skuteczna. Nie jest. Nie jest. Jako proste rozwiązanie kompleksowego problemu nie jest i w większości wypadków zapewni nam wizytę w prosektorium. Żeby uciec, tak, należy uciec z sytuacji, natomiast żeby zrobić to fizycznie, żeby uciec, trzeba wypracować sobie odpowiednią pozycję do tego, żeby uciec, tak? Żeby te wszystkie przewagi, które on będzie miał goniąc mnie, żeby je zniwelować. Albo uniemożliwić mu w ogóle pościg za mną. Tak? Także to tyle. Mam nadzieję, że to pomoże rozjaśnić troszeczkę problem i odkłamać przede wszystkim problem obrony przed atakiem nożem. Pomoże Wam też wybrać sobie odpowiedniego instruktora, bo nie wszyscy idą za tym trendem, tak? Jest sporo, relatywnie niestety, ale jednak sporo instruktorów, którzy przedstawiają, nazywają rzeczy po imieniu, przedstawiają problemy takie, jakimi one są, bo znają realia, więc trzeba ich po prostu wyszukać. Więc mam nadzieję, że to też Wam pomoże spojrzeć. Więc jeśli ktoś Wam mówi, że osoba, która trzyma nóż i chce Was zadźgać, boi się tego noża tak samo jak Wy, jeśli ktoś Wam mówi, że obrona przed nożem, tutaj sprawa jest prosta, tak? Albo wystarczy to i to, albo wystarczy, nauka z jego DVD, albo wystarczy szybki kurs, miesiąc czasu, tydzień czasu, 2 miesiące czasu i nie potrzeba w ogóle trenować, tak? Tylko zaliczyć kurs. To duża czerwona flaga powinna być, alarm powinien się Wam rozświecić w głowie. To chyba nie to miejsce. Mam nadzieję, że pomogliśmy. Bądźcie bezpieczni zawsze. O.